Przeżyliście kolejny dzień tygodnia? Jak tam u Was? Powiedzcie, dużo metrów zrobiliście? Robiliście coś ciekawego dzisiaj? Może coś śmiesznego się wydarzyło? Podzielcie się z nami tymi informacjami. Pośmiejemy się wszyscy razem. Czekam na Wasze komentarze pod naszym filmem. A ja witam Was bardzo serdecznie na kanale YouTube balticbhp.pl. Odcinek numer 279. 279, powiem Wam, że szczerze, że sam nie mogę w to uwierzyć, że to już jest 279 odcinek, ale nie poprzestajemy na tym, idziemy dalej, rozwijamy się dalej, kręcimy dla Was dalej. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować kolejne, naste, dziesiąte, któreś z kolei spodnie do pracy. Myślę, że zainteresowani tymi spodniami będą wszyscy ci, którzy pracują przy pracach wykończeniowych, którzy pracują przy malowaniu, szpachlowaniu, gipsowaniu, wszelkich pracach budowlanych, tam gdzie odzież w jasnym kolorze nie ma racji bytu ze względu na to, że dużo się pyli, dużo jest jakby miejsc, w których się możecie wybrudzić na biało i tu kolejna fajna propozycja spodni dla Was. Spodnie, które chciałbym Wam dzisiaj przedstawić i pokazać, to jest kolejna odsłona kolorystyczna marki Engelbert Strauss. Spodnie Motion, seria wcześniejsza niż Motion 2020, którą tak wielu z Was polubiło i która przypadła do gustu niemal każdemu, kto miał okazję nałożyć je na siebie. To jest model wcześniejszy, który jest równie ciekawy zobaczcie, dlaczego jest równie ciekawy. Żeby Wam je dokładnie pokazać i zaprezentować, przenoszę oczywiście kamerę poziom niżej, żebyście to wszyscy dokładnie widzieli. Łapię teraz kamerę i przewijamy się do dołu. Model Motion. Czym różni się od Motion 2020? Jest kilka smaczków, na które pewnie wielu z Was nie zwróciłoby uwagi. Przede wszystkim wstawki innego koloru, tutaj przeszycia takie duże. Ja mam tu całkiem przypadkiem wiszą na wieszaku spodnie serii Motion 2020. Jak widzicie, te przeszycia są inne, tutaj są wąskie, tutaj są grubsze. Przede wszystkim różnica w zamkach. Seria Motion, ta, którą ja mam na sobie, nie ma zamków. Nie ma zamków tych wentylujących z tyłu, które również bardzo przypadły Wam do gustu, bo faktycznie kiedy się robi ciepło, te zamki czy możliwość tej wentylacji pomaga bardzo. Co do samych spodni, 65% poliester, 35% bawełna, spodnie dobrze uszyte. Jeżeli chodzi o nogawki, ten krój nogawek jest dobrze dopasowany. Nie są one za wąskie, nie są za szerokie w pasie, czy za szerokie w udach, są po prostu dobrze dopasowane. Po środku tutaj, nie wiem czy to widać, może jak podejdę bliżej, po środku wszyty klin, dzięki czemu macie więcej miejsca tutaj. Spodnie, co mi się podoba w spodniach Motion, że one mają odpowiednią ilość miejsca w kroku, bo to miejsce jest ważne dla nas facetów, a dobrze odszyte spodnie w tym miejscu są po prostu super wygodne. Kiedy kucacie, nic Wam się nie podwija, tego miejsca jest całkiem sporo, nic Wam się nie kurczy tutaj, no chyba że jest zimno. Nic Wam się nie kurczy, nie ma jakiegoś takiego głupiego ucisku, który zaraz się przeradza w dyskomfort. Tutaj tego nie ma. Ja jestem w rozkroku i mogę tak spokojnie pracować. Co mogę powiedzieć o materiale? No ta mieszanka poliestru i bawełny sprzyja temu, żeby te spodnie się tak bardzo nie brudziły jak typowo bawełniane spodnie. Jednak ten poliester sprawi, że ten brud nie będzie się tak mocno czepiał, a co za tym idzie, spodnie dłużej wytrzymają czyste. Oczywiście nie wytrzymają, nie wiem, kilkunastu dni z rzędu użytkowania. Oczywiście o spodnie trzeba dbać, o pracie i tak dalej. Jeżeli chodzi o kolor, to jest taki przełamany biały. Jak kojarzycie z dzieciństwa kolor bawarki, takiej dobrze doprawionej mlekiem, to jest właśnie ten kolor. To jest dla porównania. Mogę przyłożyć białe spodnie. Myślę, że różnicę widać gołym okiem, a jeżeli tego nie widać, to ściągnę je i zobaczcie, tu jest kolorystyka. O kurde, lampy to chyba tak rozjaśniają, że słabo to widać. Kolorystyka, taka kawa z mlekiem, bawarka i biały kolor modelu Motion 2020.
Co ciekawego te spodnie mają do zaprezentowania, oprócz oczywiście wszelkich atrybutów tych, które mają spodnie Motion 20. Kordura na kolanach, kolana wzmocnione oczywiście materiałem kordura. Co ciekawym rozwiązaniem są te takie zakładki, za które możecie chwycić i rozciąć kieszeń na nakolannik. W spodniach w tym wyższym modelu jest taka guma wszyta, ale poza tym wyglądają one bardzo, bardzo podobnie. Dużo miejsca na nakolannik, swobodnie go można włożyć. Najwygodniej oczywiście wkładać nakolannik, kiedy spodni nie macie na sobie. Wtedy jest go łatwo umiejscowić, dopasować idealnie do miejsca, w którym powinien być. Oczywiście jeżeli chodzi o kieszenie, to jest ich też dużo. Pierwsze, na co zwracamy uwagę, to kieszonka na lewej nogawce. Na lewej nogawce mamy małą kieszeń tutaj, taką, do której możemy wsunąć mały telefon, bo tutaj duży smartfon raczej nie ma racji bytu, bądź wsunąć jakieś dokumenty czy coś, co potrzebujecie mieć przy sobie. Metka, czyli gumowane logo Straussa. Otwieramy kolejną kieszonkę, kolejny dostęp. Duża kieszonka, tu miejsce w poziomie, żeby wsunąć nożyk, długopis lub coś podobnego. Miejsca w kieszeni jest dużo. Jak widzicie, w środku kieszeń jest wykończona kordurą, dzięki czemu jest wytrzymała. Ta kordura też jest tu. Wszystkie te wykończenia, gdzie stykają się Wasze narzędzia w kieszeni i mogłyby zrobić jakiś, rozerwać materiał, to wykończone są kordurą. Z przodu mała kieszonka jeszcze zapinana na zamek. Dostęp do niej jest swobodny, dużo jest miejsca w tej kieszeni, więc na pewno dużo ciekawych rzeczy można do niej wepchnąć. Jeszcze jeden nap, jak widzicie, nap plus rzep i tu u góry jest jeszcze jeden nap, jeszcze jedna kieszonka, do której również można nawrzucać jakiś rzeczy i mieć tutaj całkiem sporo miejsca i wąska kieszeń na długie ołówki, śrubokręty, miarki, nożyk bądź cokolwiek byście chcieli tu włożyć. Na prawej nogawce do tyłu odciągnięta ta duża kieszeń. Zobaczcie, ja wkładam do niej dłoń i bez problemu ona tutaj wchodzi. Ta kieszeń jest spora, również wykonana z kordury, nie doszyta tu dołem, żeby nie blokować gdzieś podczas poruszania się. U góry kieszonki jak w spodniach jeansowych. Na uwagę zasługuje to, że obszyte jeszcze dodatkowo kordurą. Tutaj jest taki 1-2 mm pas naszyty, dzięki czemu tutaj jakby nawet kiedy nałożycie tu miarę czy jakąś krótkofalówkę, nie uszkodzicie materiału, bo ta kordura będzie tutaj dobrze trzymała. Mała kieszonka na jakieś drobniaki tutaj z boku jeszcze i po lewej stronie kieszonka zapinana na zamek, duża, głęboka. Te kieszenie są naprawdę duże i swobodnie można do nich schować ręce bądź nawrzucać przydatnych rzeczy. Oczywiście z tyłu również na pupie rozchylone na bok kieszenie, dzięki czemu kiedy siadacie tutaj na właściwym miejscu, a nie na zawartości kieszeni. Jedna kieszeń zapinana na nap, duża, wykończona kordurą, druga podobnie. Jak widzicie, nie ma tych rozpinanych, wentylujących zamków znanych z serii 2020, ale za to mamy odblaskowe wszywki. To samo jest z przodu, te wszywki są, dzięki czemu jesteście widoczni nawet po zmroku. Kieszenie, czyli uchwyty na dodatkowe kieszenie na narzędzia bądź kieszeń na gwoździe są, więc bez problemu można tą część akcesoriów tutaj podłączyć. W pasie oczywiście niezawodny i wygodny i zawsze rozciągający się z użytkownikiem FlexBelt, to już jest naprawdę świetnym i sprawdzonym sposobem, jeżeli chodzi o noszenie spodni marki Strauss. Myślę, że jeżeli chodzi o te spodnie, to już tyle. Pokazałem Wam je naprawdę z każdej strony i opowiedziałem, myślę, wszystko, co mogłem Wam o nich opowiedzieć. Przenosimy kamerę teraz do góry. Jeśli oczywiście dołączyliście do naszego filmu po raz pierwszy, przypominam, jesteście na kanale YouTube baltic.bhp.pl. Tu mówimy tylko o najlepszej odzieży do pracy, najlepszym obuwiu, najlepszych akcesoriach. Wszystkim tym, dzięki czemu będziecie czuli się jak specjaliści, czuli się jak fachowcy, wyglądali dobrze i przede wszystkim byli dobrze zabezpieczeni i pracowali w komforcie i w wygodzie. Z mojej strony myślę, że to już tyle. Jeżeli chcecie oglądać nasze filmy, oczywiście zapraszam do subskrypcji. Serdecznie zapraszam, bo idziemy jak burza, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i widzimy się jutro. Cześć!